freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie zrobimy cerolkę. Cerolkę zrobimy sobie z nowymi talentami, bo nie wiem czy zauważyliście, ale cerolka jakiś czas temu wyszła z nowymi talentami. Już ją tam raz grałem dla was 2 razy, bo pokazałeś mi też nowych bossów. Stwierdziłem, że zagramy coś nowego tutaj i zaraz spróbujemy z tymi nowymi talentami. Tutaj akurat zostawiam tylko jeden z tych wszystkich przytankerskich, czyli leczenie. Nie idę w, jakby tak powiedzieć, premię szybkości marszu. Jakoś ona mnie tutaj nie zafascynowała. I zaczniemy sobie klasycznie, tutaj się połączymy. Oczywiście jak widzicie mamy już tą nową cerolkę, czyli mamy tutaj te tryby, gdzie dostajemy dodatkowe skrzynki, jeżeli oczywiście tu przyjdziemy, ale przede wszystkim ja chcę sprawdzić te nowe talenty, jak to wygląda w grze. Przedtem zawsze grałem właśnie tak, jak ten tutaj gracz ma na zwiększenie, jakby tak powiedzieć, no leczenie jednostek. Tu akurat to jest 50%, teraz przedtem to było 80%, więc dużo więcej tego można było zdobyć przy tankowaniu. Lecz no, zobaczymy jak to się sprawdza. Jeżeli ten talent, ten tutaj drugi, który daje nam zmniejsza obrażenia ze wszystkich wrogów pobliżu 15%, czyli dla całego party daje nam jakby takiego defa, no to dlaczego nie? Dlaczego mam nie spróbować? Tym bardziej, że pierwszy talent też nie jest zły, więc to jest tak typowo taki, wiecie, tankerski. Ja ogólnie lubię grać tankami, bo dużo, jakby tak powiedzieć, mam lepszych możliwości i wygodniej mi jest grać na buildzie tanków niż na przykład na DPS-ie. Nie, na DPS-ie jakoś szybko schodzę, na tanku jakoś się dłużej trzymuję. No pokazuje, że nie mamy DPS-u w tym momencie. Może tak być, może być tak, że gracze, którzy tutaj są, to nie dają rady. Ale co zrobimy? No czasem tak jest. Mam nadzieję, że chłopaki tam już idą ten. Od razu palimy wszystkie talenty. Widzicie, już niektórzy poszli sobie czaskać po swojemu. Ten to już w ogóle lata gdzieś tam po boku. Kawaleria ogólnie powinna bić zawsze, tak jak widzicie tutaj, powinna bić cały zawsze night, nie? Zawsze tak powinno być, ale... Ktoś zostaje do końca, czy coś mi się zdaje, że to będzie ciężkie tematy, jeżeli oni się biją do końca, będą schodzić. Chyba, że ten Aisha gra typowo na taki DPS skład. Strasznie obrywają. Teraz będą kolce. A zdaję, że się nie wyjdzie z tych kolcy. Teraz będziemy mieli po zabawie. Teraz będzie uciekał, bo nie ogarnął, gość nie ogarniał w ogóle i teraz będzie uciekał, nie? To jest w ogóle ewenement. Uwielbiam takich graczy. To jest gość do odhaczenia, że tego ma Aisha. To jest gość do odhaczenia, że nie chcemy z nim grać. O, sorry, poranka. Dobra, już zostajemy w tym. Będzie switch. Ja tankuję, więc ja zostawiam się. Czasowo nie wygląda to źle, ale boję się, że... Ten tutaj talent, co daje nam więcej jakby tak na graczy jest ok, jak gramy w stacku. Tutaj akurat ja bym chyba jednak poszedł tak w leczenie chyba. Lecz... No, używamy go, bo ludzie dostają. Ja tutaj nie łapię wszystkich. No ale taki dev dodatkowy mi się zdaje, że się przydaje. Oni powinni iść na ten... Oni powinni iść... Joker już pada. Oni powinni iść na Muna, ale... To są kolejni ludzie, którymi nie chcę grać kolejny raz, bo... Wiecie co nie robią? Jest. Zaraz to wszystko wrzuci się w jeden ten... Masakra. Może ten Joker chce, żeby oni bili Muna, ale... Coś mi się zdaje, że tu będzie ciężkie do zgryzienia.
Że to zrobiłem to tylko dlatego, że są bardzo chyba kijowe talenty, nie? Ogólnie piechota, ten JT powinien iść tam i przejąć tego z tego łuku, z tych łuków tego Muna. Znaczy to słońce, sorry. A on po prostu tu trzaska się dalej, nie? Może łapnę ich wszystkich tym jeszcze defem. Ale nie wiem, czy ten def coś tam dużo pomaga. Ale będzie, że ja będę wszystko tankował, znając życie. Bo już widzę, że obrywam. Mamy to. No, chyba nie zdążę. Rąbałem. O, jakoś się udało. Przydałoby mi się trochę więcej defa, no ale niestety padnę. Ktoś nie ma czym leczyć tak do końca, może jeszcze defensywnym skillem, ale leczenie byłoby dużo lepsze. Niestety obrywamy damage też od Suna. 36 sekund. To jest nie do zrobienia, panowie. To jest nie do zrobienia. Nie garniacie. Dobra, wychodzimy. To jest nie do zrobienia. Sekund. Zapisujemy się, tylko zmienimy talent. Ja tutaj akurat ten wrzucę już pod leczenie. To zostawimy. Bo to talent, który twój oddział otrzymuje 20% mniejsze obrażenia za każdym razem, gdy otrzyma obrażenia. Przeciwnika ma 50% szans na zyskanie 1 maksymalnej liczby jednostek. To niezłe. Tym bardziej, że tutaj bardziej tankujemy. Ale tak jak widzicie, ta cerolka trafiała się czasem na takich graczy, gdzie gość lata wokół, nie wie co ze sobą ma zrobić. A potem tak wygląda, że tracicie my wszyscy czas, nie? O, tutaj mamy tym razem 2806. O, kojarzę tak. Dobra, zobacz. To będzie jakiś ogar choć. Mogę liczyć na nie wiadomo. To by było, żeby oni się nauczyli, że kawaleria bije po prostu moon, czyli księżyc, a piechota bardziej się skupia na końcu. No, ale oczywiście, no, jak widać. I wracamy do zabawy. Niestety, coś mam jakiś problem ze sprzętem. Czy się gdzieś na kablach coś wybija. Prawda, przedłużka. Zabawa będzie. Dobra, tutaj tankuje ten ziomek, więc ja idę sobie tutaj pobić, zbiję Lutara. Mieliście taką chwilą przerwę, że nagle coś mi wywaliło, ale niestety tak czasem bywa. O, to nie schodzi. A, dobra. W moim DC po prostu prawdopodobnie to trochę ich pozałatwiało, no bo ja nic nie biłem. Więc będę musiał się trzymać ile się da. A, za późno. Defa. Przy moim disconnectie, jeżeli mi to zrobimy, to powiem wam, że przy braku prądu to w sumie coś jest, nie wiem, coś jest chyba na przedłużce. muszę te przedłużki chyba przelecieć i je sprawdzić, bo coś mi się na tym. Albo na bezpieczeństwie. Wiesz, że to jest tarcza, robią jakieś zwarcia. Jest taki filmik, który szarp... O, nie... Chciałem coś wziąć na tarczę, ale nie dam rady. Ale chyba czas jest lepszy. 2 minuty, 20 parę procent. Mi się zdaje, że to my to zbijemy szybciej. Niż to, co było w tym. Oho, będziemy wracać. Od razu sobie tutaj zbijemy przy okazji ten.
jedna odpałka. Może to jednak zrobimy w czasie. Ach, jaki ten. A nie biłem praktycznie połowę walki, nie? Chcę zobaczyć, jak będzie AOE tego bossa. O, właśnie. I ile przyjmę na tej tarczy. Czy to będzie coś dużo? Nie, czyli fajnie. Czyli taki fajny defensywny skill. Fajna tarcza. Teraz inaczej wygląda. To znaczy, może dlatego, że tutaj mniej wyłapujemy i ludzie są bardziej ogarnięci. Ja tylko niestety zrobiłem fopa w tym wypadku. No ale przynajmniej jeden z łatwiejszych ponoć zszedł. Przejdźmy dalej. Nagramy tutaj wam jeszcze. Zobaczymy na tych nowych talentach, jak sobie Bałfura działa. I oprócz tego już tam przegadamy dwie rzeczy przyszłościowe, bo nie będę ukrywał, dużo się będzie zmieniało w ostatnim czasie. O, i chyba znowu mamy problem. Wracam do was po raz drugi i nie wiem, czy mi znowu coś wywali korki, czy też nie. Nie wiem, co się dzieje, ale po ostatnich burzach tutaj w naszej okolicy się dzieją takie dziwne rzeczy związane z prądem, z internetem, że to jest masakra. Więc spróbujmy teraz, czy może się uda zagrać normalnie. Pokombinowałem swoje jakieś czarodziejskie rzeczy, może po prostu to było wina, to może gdzieś jest przepięcie. Takie, które do tego jest ciężko dojść. Zobaczymy. No ogólnie, tak jak widzicie, te nowe talenty, na niektóre walki się będą fajne, na niektóre też nie. Ja tu patrzę na razie tylko te talenty, jeżeli chodzi o typowo pod tanków, czyli tak jak ja gram. Jeżeli oczywiście to zrobimy, zagramy teraz tą ostatnią, to przejrzymy jeszcze talenty tam pod inne specjalizacje, bo mogą być całkiem niezłe. Tego, co już widziałem wcześniej. No i chyba w sumie tyle będzie C-role. Ja tutaj chciałem jeszcze temat poruszyć jednej ważnej rzeczy, bo dużo ludzi mnie tam wypytuje o moją przyszłą grę. Więc to mniej więcej już tutaj jakąś małą rąbkę uchylę, oficjalkę może tam za jakiś czas ogłoszę, ale no na pewno tutaj z wami się czymś podzielę na tym, jakby tak powiedzieć, na tych filmikach. Ogólnie ta cerolka jest taka bardziej, wiecie, lightowa, żeby coś pogadać, żeby coś z wami tutaj też potem w komentarzach można było porobić. Mam nadzieję, że na nowych opcjach, które się szykują u mnie w najbliższym czasie, będę też mógł wam więcej streamować z walk, bo wiem, że tego nie było ostatnio i niektórzy mi mówili, że no filmiki filmikami, ale stream na żywo to też jest co innego. Ale walki były w nocy, więc też nie było, nie przypuszczałem, że was nie będzie, więc też ciężko było, żeby druga, trzecia w nocy, żebyście się pojawiali na to i na filmy. No ale przez dzień też były walki, więc mogłem to robić. Dlatego tam robiłem dla was z Heroic Anthem parę innych po prostu opcji. Tutaj sprawdzimy sobie, jak to wygląda na tym wafurze. Może nie wywali w końcu. Aha. Tu mamy członko, może zdążę. Nie wiem, że on rzuca też sztylety. Potem sprawdzimy, jak na tym defensywnym skillu, na tych sztyletach się utrzymuje. To może być naprawdę dobry skill. Jeżeli chodzi o... Wygląda. Ogólnie ta cerolka w ostatnim czasie jest bardzo prosta moim zdaniem i nie powinna sprawiać problemu graczom. Ale widzi, o, nagle tanka zmienili, no tak. Lepiej na mnie. Bo trochę musimy podefować, prawda? Podleczyć. O, jesteśmy blisko naszej, ale to się cofniemy trochę tu. To się podleczymy. Jest akurat defowo fajnie. O, chowamy bliżej.
Bo tam jeszcze damage zadało z boku. Ale nie powiem, teraz zaczynam obrywać większe klocki, więc poczekamy, chyba się podleczymy tym 50%, żeby tylko się nabiło 8 z combo pointów. Dużo latania. Ale nie mogę użyć skilli na razie. Czekam, żeby się podleczyć połowę życia. Jeszcze 2 combo pointy i mi się wydaje, że będzie już strzelał, czy potem będziemy mogli już grać tak typowo defowo. Ładuj, ładuj, ładuj. Sztylecik tam. Leczymy okazji. Zdążymy. O, nie do końca, niektórzy nie zdążyli. Ale spoko. Po 50% się podleczyłem. Teraz mogę sobie defować bardziej. Bardziej defować, bo widzę, że tutaj zaczyna mocniej bić. Więc chłopaki, jeżeli możecie, to trochę się tutaj ogarnijcie, bo ta jak pamiętam, to tam te kloki sadził już Wafura po 20%. Te plamy wiem, że też biją. Się podleczy się was. Nie, poczekaj. Kamer ładujemy znowu ski. Dobry czas mamy ogólnie na niego. Naprawdę dobry. 4 minuty do końca, 8%. Def. Nawet ten defik tak mi dużo nie dał. Ale już było mocno bije, nie? Teraz to już tutaj jest... 15 zadaje obrażenia, no to... Mocno, czuć, że mocno byłem, ale wygrywamy, więc... Przejrzymy sobie jeszcze tylko te skille nowe. U leczenia i u DPS-u. DPS, co tu doszło w DPS-ie? Doszedł wielki porządki. W kolejnych 15 sekundach za każdym razem, gdy twój oddział wykonuje zwykłe ataki, daje dodatkowe bezpośrednie obrażenia wszystkim oddziałom przeciwników w stożkowym polu. Okej. Coś na zbijanie większych, jak mamy więcej adów, jakby tak powiedzieć. Tutaj co doszło? Uwolnienie potencjału. Za każdym razem, gdy twój oddział wykonuje zwykły atak, zyskuje 1 kumult efektu potencjału. Każda taka akumulacja zwiększa atak oddziaływania o 2% na 5 sekund. Po osiągnięciu maksymalnej liczby kumulacji 15 twój oddział zyskuje 15 sekund efektu uwolnienia, który zadawany jest przez niego obrażenia 20. Też fajny. I tutaj już wiecie, że mamy dodatkowo zyskujemy premię. To 15 sekund, 50% szybciej się ruszamy, więc to jest dla tych, co lubią slakować. Co do leczenia. Do leczenia ja tu powiem szczerze, że ja nie wiem, czy dużo się zmieniło, bo ja nigdy nie leczyłem, ale chyba krwiopijca wszedł, powiedzieć wsparcie. Zwiększa obrażenia jednostek wszystkich są tylko o 30%, czyli to jest taki buffer w tym momencie. Powiem wam szczerze, nigdy w życiu nie nagrywałem tak długo odcinka i to na 4 różne rzeczy, ponieważ to się dzieje dzisiaj, to jest apogeum po prostu, żeby tak wywalało co chwilę prąd. Coś robią z tego, co się dowiedziałem. Zacząłem też grzebać po swoich rzeczach, bo nie wiem, czy czasem pewne rzeczy nie wybijają, więc zacząłem kombinować i odłączać niektóre rzeczy. Wracajmy tylko do tych talentów. Dokończmy te talenty. Powiem wam jeszcze ostatnie rzeczy, co to tam moje skromne osoby, jeżeli chodzi o przyszłość. Przejdźmy ostatnio talenty, to krwiopijca, czyli zwiększa obrażenia jednostek wszystkich sojuszników o 30% na 30 sekund. Jednostki mogą otrzymać ten efekt raz na 3 minuty. Takie... Nie wiem, czy to będzie jakieś takie bardzo mocne. Może być na jakieś trudniejsze bossy to się przydawać. Jeżeli chodzi o tutaj, no to wiem, że to chyba z nowości to była chmura strzał. Zadaje ciągłe obrażenia współczynnikami 250 na sekundę wszystkim oddziałom przeciwnika na wybrane obszarze przez 10 sekund. To nie jest złe.
Załoga burząca, to chyba też było sygnować. Przyznaję sobie już innemu oddziałowi na 15 efekt załogi burzującej. Co 3 sekundy oddział zadaje bezpośrednio obrażenia wysokiej powietrza oddziału przeciwnika w swoim PO. No takie, nie wiem czy to jakiś duży DPS daje, więc też widzę, że taka umiejka taka dodatkowa tutaj do DPS-ów, to są chyba te dwie nowe, bo trucizna i oślepiające pole już było. No i tutaj klasycznie szybkie postępy, więc dużo tych nie pochodziło. Ale ciekawie, że tutaj coś zmieniają, więc tyle jeżeli chodzi o po prostu te role. Śpieszę, żeby czasem mi nie wyrzuciło. Wiem, że te rolce już parę filmików było, ale mi się zdaje, że te filmiki o rolce wam też pomagają, bo dużo osób do mnie pisze o to, że fajnie, że ta rolka jest, że ktoś ją przez cały czas aktualizuje. Słuchajcie, dużo rzeczy przychodzi ostatnio informacji, że co się dzieje tutaj u mnie na KD, co będzie się u mnie działo na KD. O tym zagram oddzielny filmik, ale nadchodzi parę zmian u mnie prywatnie w życiu i też jeżeli chodzi tutaj, jeżeli chodzi o moją grę, więc musiałem po prostu podjąć parę takich decyzji, które nie było moim zdaniem fajnych, bo miałem inne plany. No ale też ostatnie KVK i też już granie jako R4 troszeczkę mnie już zmęczyło. Strasznie to odczuwałem w ostatnim czasie i stwierdziłem, że czas na jakieś zmiany takie, żeby już po prostu grać sobie na pełnym chillu, nagrywać, skupić się też na tym drugim projekcie. Mam nadzieję, że ten drugi projekt wypali. Dzisiaj troszeczkę przeglądałem parę rzeczy i mi się zdaje, że jest jakaś fajna opcja, żeby ten projekt był. To jest projekt, który kiedyś już grałem w tą grę i też mi dawało dużo frajdy. Mam nadzieję, że tutaj też będzie mi ta frajda dawała, że też będzie mi to dawało frajdę dla was, kiedy będę to nagrywał i będę robił z tego poradniki, bo się poszerzy, mam nadzieję, widownia, bo też planuję tam wrzucić parę informacji na stare moje, jakby tak powiedzieć, social media, które kiedyś ze mną grały w tą gierkę. Zobaczymy. Dojdzie pewnie dużo nowych widzów, dojdzie też dużo nowych hejtów, bo niestety wiem, że w każdej grze takie hejtowanie jest, więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście. Sorry za taki odcinek, że był szarpany, ale to wszystko wina po prostu tego prądu, nie? Nie wiem, gdzieś jest przepięcie, albo po prostu coś robią. Będę musiał to zweryfikować na dniach, więc trzymajcie się, na razie, hej.